Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Dzisiaj recenzja jednej z najbardziej wyczekiwanych strategii wojennych na konsolę, czyli Company of Heroes 3. Zanim jednak przejdziemy do sedna, to króciutki wstęp. Za udostępnienie kopii gry chciałbym podziękować firmie Cenega oraz jej przedstawicielom w Polsce. Ten RTS po paru miesiącach na PC, gdzie spotkał się właśnie z takim średnim, mieszanym przyjęciem, ma właśnie trafić na konsolę. Pytanie, czy deweloperzy odpowiednio ten tytuł do konsol dostosowali i czy może on stanąć szranki z innym całkiem dobrym RTS-em, czyli Sudden Strike'em 4. Sprawdźmy. Najpierw zacznijmy jak zawsze od krótkiego wyjaśnienia, o co tutaj w ogóle chodzi. Company of Heroes 3 to jest już trzecia odsłona strategii czasu rzeczywistego, które przynoszą nas na pola bitew II wojny światowej. Tym razem mamy jednak do czynienia z paroma nowościami. Twórcy przygotowali oprócz takiej tradycyjnej kampanii singlowej, czyli takiej, gdzie po prostu wykonujemy sobie misje raz po sobie, przygotowali też także tryb kampanii dynamicznej, gdzie tworzymy jednostki i poruszamy się łapie niczym w serii Total War, do której zresztą sami twórcy swój produkt właśnie porównują. Naszymi głównymi zadaniami w tej grze właśnie w zależności od wybranej kampanii będą więc prowadzenie walk, zarządzanie wojskami na mapie strategicznej oraz wykonywanie misji w tej drugiej tradycyjnej kampanii. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Walka i wydawanie rozkazów jednostką na mapie to najważniejszy element praktycznie każdego RTS-a na rynku. Jak wypada on w Company of Heroes 3? Może Was zdziwię, bo akurat mocno nierówno. Zacznijmy od samych jednostek. W grze mamy do dyspozycji obecnie 4 frakcje. Są to Brytyjczycy, Amerykanie, niemieckie Afrika Korps oraz osobno niemiecki Wehrmacht. Co ważne, każda z tych frakcji oferuje odmienne doświadczenia i na przykład taki Afrika Korps to jest frakcja taka mocno zmechanizowana i tam nawet piechota otrzymuje jakieś premie, gdy znajduje się blisko pojazdów pancernych. Z kolei Amerykanie mają do dyspozycji oddziały szybkiego reagowania w postaci spadochroniarzy czy nawet zrzucanych z samolotu dział przeciwpancernych, które właśnie idealnie nadają się do rozwalenia wspomnianych już czołgów Afrika Korps. Czuć, że te frakcje pod względem gameplayu są inne i choć wykupując tzw. punkt ulepszeń można je zamienić w taką frakcję praktycznie do wszystkiego, to i tak można mówić tutaj o różnych stylach rozrywki i to po prostu czuć. Na ilość samych jednostek niektórzy mogliby w sumie w tej grze ponarzekać, no bo jest ich gdzieś tak w każdym drzewku chyba z kilkanaście, to ja osobiście uważam, że jakość jest tutaj ważniejsza niż ilość, a w tej materii Company of Heroes 3 na szczęście nie zawodzi. Przygotowane przez deweloperów jednostki są bowiem ciekawe i całkiem różnorodne. Stanowisko KMU idealnie nada się do osadzenia gdzieś w budynku, gdzie tam będzie właśnie odpierać ataki wrogiej piechoty, a czołg ciężki idealnie sprawdzi się w roli takiego mobilnego bunkra, który przełamie obronę nieprzyjaciela i pozwoli właśnie naszej piechocie wkroczyć do gry. Jednocześnie też taki czołg ciężki nie będzie przy tym zbyt przegięty, bo dzięki złożonemu systemowi pancerza w grze, gdzie najsilniejszy pancerz jest właśnie na pojazdach z przodu, tak jak w sumie rzeczywistości, to taki czołg będziemy mogli zniszczyć nawet jakimś dużo tańszym czołgiem średnim, jeżeli objedziemy go od tyłu. Najwięcej zależy więc tutaj od umiejętności i taktyki i tak właśnie powinno być. Oprócz tego każda z jednostek w grze ma do dyspozycji parę unikalnych umiejętności, które mogą znacząco wpływać na powodzenie bądź porażkę naszych operacji. Zwiadowcy mogą chociażby korzystać z granatnika, żeby obić nawet jakiś bardzo silny oddział komandosów, a czołgi Panzer III mogą skorzystać z granatów dymnych, żeby osłonić nasze uderzenie na pozycję wroga i pozwolić właśnie piechocie dotrzeć do bunkrów. Jest także chociażby możliwość podpalenia terenu, jest możliwość przygwożdżenia piechoty, jest możliwość użycia osłoń i chociaż nie da się ukryć, że niektóre z tych umiejętności są jakoś po prostu przegięte, są po prostu za silne i ten tytuł też ma jakieś tam problemy z balansem tych jednostek, to i takich różnorodność i sama walka nam to wynagradza, bo oferuje każdemu młodemu strategowi całe mnóstwo możliwości taktycznych, których pełne wykorzystanie to jest prawdziwa przyjemność. Widać, że twórcy tego tytułu mają doświadczenie właśnie w tego rodzaju grach właśnie w RTS-ach i potrafią zapewnić różnorodne i dające sporo możliwości pole walki bez jednoczesnego nadkomplikowania go, a to się chwali i to przede wszystkim sprawia w grze fan. Niestety pomimo tego, że sama walka w grze wypada całkiem nieźle, to skutecznie przyćmiewają ją dwa duże problemy. Pierwszy z nich to jest sztuczna inteligencja przeciwników, a raczej kompletnie jej brak. Nasz przeciwnik komputerowy w 90% przypadków, nawet na najtrudniejszym poziomie trudności, jest po prostu kompletnym idiotą. Nie widzowie, ja nie przesadzam, to jest naprawdę debil. Taki najprostszy przykład jego po prostu astronomicznej głupoty. Spójrzcie sobie na załączoną na filmie minimapę. To jest nagranie z jednej z potyczek z komputerem, jaką stoczyłem na poziomie trudności trudny. W tym trybie przejmujemy takie regiony na mapie, te regiony nam generują punkty zwycięstwa i jak mamy ich odpowiednią ilość, to wygrywamy. Jak widzicie, ja te punkty przejmuję i robię to całkiem szybko,
Ale komputer przez bite 10 minut sobie siedzi w swojej bazie, no i w sumie to nie wiem, co on tam robi. Obiera ziemniaki chyba razem z Sigalem i z Łukaszenką. Dopiero pod sam koniec rozgrywki udaje mu się ruszyć jego spasione dupsko i przyjąć dosłownie 1 punkt w tej grze i to tak tylko na chwilę, więc całą tą potyczkę na poziomie, podkreślam, trudnym wygrałem praktycznie walkowerem, co samo w sobie jest po prostu groteskowe. Oprócz tego niestety nieodosobnionego przypadku jego głupoty, bez przerwy zdarzały się sytuacje, że na przykład opuszczał on swoje pozycje obronne i szturmował moje okopane karabiny maszynowe piechotą, albo czołgami wjeżdżał prosto na działa przeciwpancerne, albo robił jeszcze jakieś tam idiotyzmy. W tej grze w obecnym stanie naprawdę ciężko jest przegrać i nawet na wyższych poziomach trudności ten komputer jest po prostu kretynem, przez co nie czuć kompletnie wyzwania i to na dłuższą metę po prostu nudzi. Drugi problem w tej grze to jest sterowanie i interfejs. Zaprojektowanie w strategii czasu rzeczywistego dobrego sterowania na konsoli to jest niełatwe zadanie, ale szlak ten został już przetarty przez chociażby wspomnianego już Student Strike'a 4 czy Age of Empires 2, w który na padzie gra się po prostu znakomicie. Tym bardziej jest mi trudno zrozumieć, czemu deweloperzy zaoferowali nam coś takiego dziwnego. Zaproponowany przez nich układ jest w sumie nieintuicyjny, w wielu przypadkach jest kompletnie bezsensowny, a także brakuje mu kluczowych funkcji, jak na przykład tworzenie oddziałów, co w przypadku RTS-a stanowi ogromny problem w dowodzeniu oddziałami. I powiem szczerze, gdyby nie aktywna pauza w tej grze, to nie dałoby się po prostu w to grać. Weźmy na przykład zaznaczanie jednostek. To jest prosta operacja. Jednostki zaznaczanym przyciskiem A, to jest oczywiście standardowo. Jak dłużej przytrzymamy, to robi się takie kółko czy tam kwadracik i zaznaczamy więcej jednostek. To jest wszystko normalne. Ale teraz załóżmy, że chcielibyśmy skasować to zaznaczenie i zająć się czymś innym. Skoro zaznaczyliśmy te jednostki A, no to dla odznaczenia wydaje się naturalne właśnie wciśnięcie przycisku B. No ale ten przycisk odpowiada za rozkaz ataku i ruchu jednocześnie. A więc jak odznaczyć te jednostki? Trzeba znowu wcisnąć A, tylko że na jakimś pustym polu. Bez sensu? A jakże, drodzy widzowie. A to jest tylko jeden z wielu przykładów nonsensu, jakie ten układ sterowania niestety prezentuje. Do kolejki rozkazów można się dostać przyciskając na przykład jednocześnie R2 i L3. Dlaczego lewego grzyba zamiast prawego? To jest dobre pytanie, ale wróćmy do samej kolejki rozkazów. Jeżeli teraz wydamy kilka rozkazów i później chcemy usunąć ten pierwszy, bo na przykład coś tam się pomyliliśmy wcześniej, no to poleci nam po prostu cała kolejka i chyba tylko po to, żebyście nie mogli tego rozkazu poprawić, użerając się z tym niestety potworkiem. Na koniec zostawiłem tutaj prawdziwy rodzynek. W grze używając przycisków L1 i R1 możemy przełączać się pomiędzy wszystkimi naszymi jednostkami, które są wyświetlane w lewym dolnym rogu ekranu. Wydawałoby się naturalne, że wciskając R1 będziemy oczywiście iść w prawo na tej liście, a L1 to w lewo. I tutaj was mam, drodzy widzowie, bo nie, to nie działa tak normalnie, jakbyście się tego spodziewali, tylko jest jakieś posrane. Wciskając R1 zaznaczamy czasem jednostkę po prawej na liście, czasem to jest jednostka na górze, czasem na dole, także w sumie nigdy nie możemy być pewni, co tak naprawdę zaznaczamy, więc lepiej po prostu włączyć pauzę i dokładnie sprawdzić, który oddział mamy właśnie aktywny, no bo tak jak ja możecie się czasami naprawdę mocno zdziwić, o co tutaj w ogóle chodzi. Powiecie, no dobra, ale przecież można podłączyć myszkę i po prostu grać nią zamiast pada, bo ta myszka jest w tej grze obsługiwana i rzeczywiście da się tak zrobić, ale to nie wyeliminuje wszystkich problemów tej gry. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko sterowanie na padzie tutaj leży, ale także sam interfejs, ale o tym powiem sobie jeszcze później. Szkoda, że to tak wygląda, drodzy widzowie, bo sama walka w tej grze jest naprawdę niezła, naprawdę zrealizowana jest całkiem fajnie i zapewnia sporo zabawy, ale niestety okrutnie słabe AI i schrzanione sterowanie tą zabawę skutecznie psują. Przejdźmy teraz do mapy strategicznej, którą znajdziemy w pierwszej kampanii we Włoszech. Twórcy przy jej projektowaniu inspirowali się serią Total War i to widać na pierwszy rzut oka. W tym trybie możemy rekrutować kompanie wojska, możemy przesuwać je po mapie i decydować, które miasta osobiście zajmiemy. Przeszkadzać nam w tym będą oczywiście wrogie oddziały, które raz po raz oczywiście z podobną dawką głupoty co w przypadku walki będą próbowały nam te zdobycze odebrać. Do tego dochodzi też kilka opcji fabularnych, gdzie będziemy mogli zdecydować, co właściwie robimy. Pytanie, jak ten element wypada? Niestety ponownie bardzo nierówno. Zacznijmy od samych możliwości, jakie daje nam ta mapa, a są one w sumie całkiem szerokie. Tak naprawdę to my decydujemy, co zaatakujemy i w jaki sposób. Rekrutowane te oddziały przez nas, tak jak w przypadku walk, należą do różnych frakcji. Z tych frakcji jeszcze wyodrębniamy takie podgrupy, jak na przykład oddziały pancerne, czy tam wsparcie artyleryjskie. Możemy także używać bombowców, czy tam statków do osłabiania wojsk nieprzyjaciela, które później atakujemy swoimi oddziałami. I to wszystko w teorii, po części w praktyce działa naprawdę fajnie.
własnoręcznie planowanie tych operacji, późniejsze właśnie atakowanie jednostek, zdobywanie tych miast i użycie tych wojsk dodatkowych do ataku, żeby na przykład ostrzelać jakieś tam pozycje, to jest prawdziwa przyjemność i aż chce się to robić. W przypadku atakowania lub bronienia jakichś tam większych miast skoczymy wtedy do takiej przygotowanej przez deweloperów wcześniej już misji fabularnej, która jest oczywiście oskryptowana, tam jest dubbing, tam są inne cele i te misje prezentują się nawet całkiem ciekawie i są odpowiednio różnorodne. Jeżeli natomiast dojdzie do takiego zwykłego starcia oddziału, bądź tam będziemy atakować jakieś wiochy, to wskoczymy do wygenerowanej w tym celu potyczki i te starcia z oczywistych względów są oczywiście dużo bardziej powtarzalne niż te misje fabularne, bo one są oczywiście generowane losowo, ale i tak twórcy zadbali o to, żeby nie były one nudne i nawet walcząc któryś tam raz z rzędu w tych potyczkach, tą rutynę udaje się jakoś zachować gdzieś z boku i rozkoszować się bitwami, które, tak jak już wcześniej wspomniałem, są po prostu najlepszym elementem tej gry. Niestety twórcy przy okazji zaniedbali także inne elementy. Do dyspozycji gracza oddano chociażby możliwość budowania takich mini bunkrów obronnych, które to w teorii powinny odstraszać nieprzyjaciela, a w praktyce to wszyscy po prostu lecą na nie huzia na juzia i mają to w dupie, bo niemal każde jednostki potrafią się błyskawicznie po każdej walce wyleczyć i kontynuować to natarcie, nie zważając na te bunkry. Dokładnie to samo zresztą zrobimy sami, po prostu wjeżdżając w oddziały nieprzyjaciela jak dzik w paśnik, nawet gdy dookoła jest mnóstwo bunkrów, bo one są po prostu za słabe. Podobnie bezsensowne wydają się budynki wsparcia, jak na przykład budowane pieczołowicie przez naszego przeciwnika działa przeciwlotnicze, które nie radzą sobie prawie chyba z żadnym samolotem, czy tam artyleria, która to będąc w pobliżu jakiegoś atakowanego oddziału powinna go w teorii wspierać, ale w praktyce przeciwnik to i tak w ogóle z niej nie korzysta. Te problemy po części oczywiście wynikają z nieprawidłowego projektu tych elementów i po części też z problemów ze sztuczną inteligencją, ale wygląda to tak, jakby twórcy napakowali tutaj dużo takich różnych elementów i stwierdzili, że olejemy testy, bo tam jest już fajnie i jakoś to będzie. No niestety, drodzy deweloperzy, nie jest w tym temacie za fajnie, bo w praktyce te nasze wojska to są po prostu niepowstrzymane machiny zakłady, raszujące wszystko jak leci, a to tą walkę na mapie strategicznej niestety mocno spłyca. Swój udział w tym wszystkim ma tutaj też kompletnie skrzaniony interfejs, gdzie nawet sterowanie wojskami na myszce sprawia problemy. Jeżeli poruszacie się kompanią i wyznaczacie jakiś daleki cel, no to tak jak w Total Warze pewnie spodziewacie się, że nasz oddział poruszy się tyle, ile może w tej turze i kolejny ruch wykona po prostu w następnej. Błąd to, widzowie, w Company of Heroes, jeżeli wyznaczycie taki właśnie daleki cel, to nasz oddział w ogóle się nie ruszy i będzie miał to wszystko gdzieś. Musicie więc w każdej turze zawsze idealnie kliknąć tam, gdzie chcecie, żeby oddział się ruszył i oczywiście musi być to w zasięgu jego ruchu, a jeżeli po ruchu zostanie wam jakieś takie niewielkie poletko do poruszenia się, to musicie bardzo przybliżyć mapę i dokładnie wykorzystać te punkty ruchu do przesunięcia się o centymetr, bo inaczej gra wam będzie suszyła głowę o niewykorzystane punkty ruchu. I w sumie byłoby w tym temacie po prostu przeciętnie, gdyby nie jedna rzecz, przez którą mapa strategiczna przynajmniej w początkowym okresie gry będzie dla was kiepska. A jest to katastrofalnie zły samouczek. Przygotowana przez deweloperów pomoc, która powinna nauczyć nas, jak w tę grę grać, robi to niestety w bardzo niewielkim stopniu, a jeśli już w ogóle zaczyna, to spotyka się to z naszej strony często z frustracją. Samouczek bowiem, jak już się na coś uprze, to musimy to zrobić dokładnie tak, jak tego chcą deweloperzy i muszę przyznać, że nie wiem, jak udało się to deweloperom zrobić, że ten samouczek jest jednocześnie długi i irytujący, a nie przekazuje potrzebnej graczowi wiedzy. Przy ogromnej możliwości, jak mu ta gra daje, to jest niestety spory minus i niestety naprawdę wiele mechanik w tej grze będziecie musieli poznać samodzielnie i dopiero wtedy, jak już spędzicie te kilkanaście godzin w grze i to wszystko ogarniecie sami, to ta mapa strategiczna będzie dla was elementem dającym fan, zamiast po prostu irytującym. Jest to feature niewątpliwie ciekawy, ale wykonany niestety z tak wieloma błędami i niedoróbkami, że ciężko nazwać go w tej grze wielce udanym. Przejdźmy teraz do oceny misji drugiej kampanii fabularnej, która w przeciwieństwie do tej włoskiej jest w pełni tradycyjnym doświadczeniem z misjami przechodzonymi po kolei, bez tej wielkiej mapy, o którym sobie przed chwilą mówiliśmy. Pod względem samych misji wypada ona podobnie jak włoska, czyli całkiem nieźle. Misje są odpowiednio różnorodne i te kierowane przez nas oddziały Afrika Corps też są znacząco odmienne niż chociażby właśnie Jankesi czy Brytyjczycy, dzięki czemu ich przechodzenie zapewnia inne doświadczenie i po prostu nie nudzi. Przyczepić się za to można do samej fabuły, jaka jest po prostu cienka i cutscenek w obu kampaniach, które są słabe, no i takie jakieś sztuczne, wykonane takie kompletnie bez duszy. Zresztą jak spojrzycie na te scenki, to widać, że ten styl artystyczny to przypomina mi takie mobilne gry z Androida i taki nieciekawy, bezduszny dubbing, tylko w tym uczuciu takiej taniej mobilki mnie utwierdza.
Tło fabularne tych wszystkich kampanii jest również sztuczne, postacie w nich zachowują się tak czasem niedorzecznie, czasem tak w ogóle zmieniając swoje zachowania o 180 stopni, bez żadnego dobrego powodu. Ogólnie konstrukcja fabularna tej gry jest taka nudna, bez duszy, ale na szczęście twórcy tej fabuły nie aplikują nam zbyt wiele i szybko można o niej zapomnieć, skupiając się na samej walce. I wygląda na to, że deweloperzy zdawali sobie sprawę, że ta fabuła jest mocno przeciętna i specjalnie nami niewiele dawkowali, by tych graczy nie irytować. No i w sumie dobrze, bo właśnie dzięki temu można przymknąć na nią oko. I to wszystko wygląda ok, ale co uważniejsi z Was pewnie spostrzegli, że czegoś w tej grze brakuje. No właśnie, gdzie w tej grze są w ogóle Sowieci? A ja odpowiem, że nie wiem, bo też mi tych Sowietów tutaj brakuje. Choć sobie zdaję sprawę, że przez ostatnie wydarzenia sporo ludzi ma do Związku Radzieckiego uraz, no to jednak wiadomo, że odegrał on największą rolę w II wojnie światowej i brak jego obecności w grze o II wojnie światowej właśnie daje nam wrażenie takiego wyprodukowanego produktu i jest absolutnie nie do przyjęcia i taka kampania właśnie Sowietów w tej grze absolutnie powinna się znaleźć. Przejdźmy teraz do samej grafiki, która podobnie jak reszta gry również jest nierówna. Czołgi czy na przykład żołnierze w tej grze wyglądają w sumie całkiem w porządku, ale już na przykład tekstury terenu wyglądają często tak źle, że wołają po prostu o pomstę do nieba, strasząc nas takimi rozmazanymi plackami żenująco niskiej jakości rodem z PlayStation 3. Co ciekawe, takie kwiatki występują tylko na niektórych mapach. Spójrzcie na przykład na tą mapę pustynną w drugiej kampanii. Jak na strategię wygląda ona w sumie całkiem nieźle, nie? Tekstury są niezłe, budynki są też w porządku, to wszystko w sumie wygląda ok. A teraz spójrzcie na inny obrazek z kampanii włoskiej. Tak, ten rozmazany placek na samym środku to jest tekstura terenu, która zresztą okrutnie też kontrastuje z inną, już wysokiej jakości teksturą kamieni, które znajdują się tuż obok. Takich właśnie kontrastujących elementów jest w tej grze niestety dużo więcej i są widoczne jak jasna cholera. Nie wiem, jak można było tego nie zauważyć w testach, bo widać to dosłownie z kilometra i chyba na osłodę tych właśnie koszmarnych miejscami tekstur twórcy nam podrzucili do tej gry naprawdę dobrą ścieżkę dźwiękową, która w przeciwieństwie do wielu elementów tej gry akurat prezentuje niezmiennie dobrą jakość przez całą grę. W tytule mamy do wyboru dwa tryby, to jest 4K w 30 klatkach oraz Full HD w 60 klatkach. Ja, tak jak pewnie większość z Was w grach oczywiście preferuję z reguły większą płynność, ale w grach strategicznych te 30 klatek mi wystarcza i szczerze mówiąc znakomitą większość rozgrywki prowadziłem właśnie w tym pierwszym trybie, który działał całkiem stabilnie. Tryb wydajnościowy również działa całkiem w porządku i chociaż rozdzielczość w nim jest moim zdaniem trochę za niska, to i tak nie mam zamiaru go specjalnie za to krytykować, bo dzięki jego implementacji mamy po prostu wybór jak chcemy grać i to my decydujemy jak ta gra ma wyglądać. Jeżeli ktoś będzie chciał, może oczywiście grać w tych 60 klatkach, ale rozdzielczość wtedy będzie po prostu niższa. Znacznie gorzej ma się za to wykonanie techniczne tytułu, do którego już zresztą należy też koszmarna wprost sztuczna inteligencja, o której już mówiliśmy. Oprócz niej byłem też świadkiem wielu problemów z poruszaniem się żołnierzy, którzy też nie mogli znaleźć punktu, gdzie mają dojść. Paru crashy, przez które też musiałem powtarzać niektóre sekcje gry, czy nawet całkowitym zablokowaniem się jednej z misji fabularnych, którą niestety musiałem w całości zrobić od nowa, bo nie dało się jej przejść. Deweloper co prawda mi informował, że tam tytuł w wersji recenzenckiej może mieć tam jakieś pomniejsze niedoróbki i bugi, ale to nie są pomniejsze niedoróbki i bugi, drodzy deweloperzy z Relic Entertainment. Niestety to co widziałem to są całkiem poważne bugi, które powinny zostać poprawione na etapie testowania, a ich obecność w finalnej wersji gry to niestety także znak naszych czasów, gdzie zabugowane gry wrzucane są do sklepu bez żadnej refleksji. Większość recenzentów na takie bugi właśnie przymyka oko, ja nie przymykam i uważam, że właśnie takie poważne bugi jak blokowanie się misji absolutnie nie powinny się znaleźć w premierowej wersji gry i za to należy się krytyka. W tym miejscu z reguły mówimy sobie o sterowaniu, natomiast w tej recenzji na temat sterowania powiedzieliśmy już sobie wszystko wcześniej, także przejdę od razu do omówienia poziomu trudności. Ten, jak już pewnie się spodziewacie po moim zgruzowaniu sztucznej inteligencji w tej grze, jest niestety żenująco niski. Nawet na najtrudniejszym poziomie trudności w tą grę po prostu gra się śmiesznie łatwo, z jakimiś tam okazjonalnymi skokami trudności przy większych misjach. Ten tytuł praktycznie nada się dla każdego, ale niestety z powodu swoich ułomności nie zapewnią od wyzwania nawet dla jakiegoś średnio zaawansowanego gracza, którzy po prostu będą poziomem wyzwania w tej grze rozczarowani. Company of Heroes 3 to gra z całą masą takich ciekawych rozwiązań i pomysłów, ale niestety ich wykonanie pozostawia sporo do życzenia.
Mapa strategiczna w tej grze, choć jest ciekawa i wnosząca sporo świeżości, to jest też trapiona przez okrutnie słaby interfejs, kiepsko zaprojektowane mini budynki, a walki z komputerem na mapie taktycznej, pomimo dużej dawki zabawy, jaką oferują, są często jednostronne przez niestety tragicznie wprost sztuczną inteligencję. Tytuł ten finalnie jest taką grą pełną nierówności, a przez spartolony samouczek ma też całkiem wysoki próg wejścia, ale jeżeli już w tą grę się wgryziemy i ogarniemy jej właśnie mechaniki, przymkniemy oko na to kiepskie sterowanie i interfejs, to w bitwach, które są jej esencją, będziemy się bawić naprawdę nieźle. Grę w Microsoft Store zakupicie za około 260 zł i moim zdaniem jest to cena za produkt w tym stanie znacznie zawyżona. Ja osobiście powiem wam, że pierwszą połowę tej gry bawiłem się naprawdę przeciętnie, żeby nie powiedzieć słabo, a przyjemność z rozgrywki, taką prawdziwą przyjemność, poczułem dopiero po ogarnięciu właśnie tych wszystkich mechanik. Dodajmy, że samodzielnie, bo samouczek w tej grze to jest tragedia. Jeżeli czujecie się na siłach i chcecie poświęcić właśnie trochę czasu na naukę i przebrnięcie przez minusy tego tytułu, żeby się dobrze bawić, to Company of Heroes 3 spełni wasze oczekiwania. Jeżeli jednak wolicie postawić na coś bardziej niezawodnego i takiego tradycyjnego, to spójrzcie na Sudden Strike'a 4, który również jest na konsolach dostępny i którego ja osobiście mogę wam polecić. W następnym filmie, jak zdążę, to zobaczycie recenzję jednej z mniejszych strategii ekonomicznych właśnie z Polski, a później wjeżdża Diablo 4, który już ogrywałem na becie dzięki uprzejmości polskiego wydawcy i kompleksowej recenzji Diablo możecie też na Lupie Godlike'a w najbliższym czasie się spodziewać. Zapraszam Was także serdecznie na fanpage Lupy Godlike'a na Facebooku, gdzie będę organizował giveawaye, ankiety, a także oczywiście z Wami dyskutował. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Pozdrawiam i trzymajcie się.